Cześć, nazywamy się Tomasz i Adrianka. Wraz z naszym kamperem Benkiem i jego dziewczyną Ritą podróżujemy obecnie po Sardynii w poszukiwaniu takich przecudnych spotów, jak teraz tutaj widzicie. Słuchajcie, na naszym kanale też oprócz takich nieziemskich spotów znajdziecie też testy kempingów, na których warto się zatrzymać, trasy widokowe, których nieustannie poszukujemy, żeby były piękniejsze jak zdjęcia na Instagramie. Zapraszamy Was do oglądania i słuchajcie, zasada jest taka: podoba się, to like do góry, nie podoba się, to like na dół. Słuchajcie, przyjechaliśmy na check-in, Przyjechaliśmy na kemping, po drugiej stronie siatki jest kemping. Tu jest taki parking od check-inu, gdzie sobie stoimy i ogarniamy sobie miejscóweczkę. Przyznam się szczerze, że teraz się trochę zdziwiłem, bo jak za chwilę zauważycie, ten kemping 31 października jest chyba na full. Bardziej się spodziewałem, że będzie tak mniej osób. Dużo mniej osób, jakieś tam bez problemu. Powiem tak, spodziewałem się, że będzie bezproblemowy wjazd. A tu się okazuje, jak sami widzicie na załączonym obrazku, że trochę ich tam stoi. Dobra, idziemy ogarnąć, to znaczy Adrianka już poszła ogarnąć wejścióweczkę. Jaka ładna frankia. Zawsze sobie gdzieś tam człowiek popatrzy, kto czym przyjeżdża. No duża. Znaczy no ponad 4,5 tony taka frankia. Super ekstra. Ale my na przykład już tak patrzymy jeszcze na jedną rzecz. Z racji tego, że mamy skuter, to już też patrzymy, czy nam by się skuter zmieścił do bagażnika, bo kiedyś... No to, ale możemy już iść. No i tak, śmieci faktycznie musimy dzisiaj ogarnąć śmieci, a jutro Olbia i prom, a potem zobaczymy co dalej. Słuchajcie, pani nam powiedziała, żebyśmy sobie poszli sprawdzić miejscówkę na kemping, dlatego że my musimy stać nie w drzewach. Więc mamy tu taką mapkę, dostaliśmy, jest praktycznie jedno miejsce, no bo jak widzicie, tu jest cała masa miejsc i wszyscy byście się cieszyli, bo w pięknym cieniu sobie stoicie, same takie piękne drzewa, no ale my omijamy drzewa. Jak wiecie, my strasznie omijamy te drzewa z racji Starlinga. Starling nienawidzi drzew, a tak jak Adrianka mówi, jest tutaj zarębisty chłodek w tych drzewach, no praktycznie, no sami zobaczcie, chłód. Inne stopniowanie. Aha, no bo między chłodem a chłódkiem jest jeszcze stopień różnicy, tylko nie wiem ile stopni różnicy, ale już nie będę w to wnikał. Chłód to jest na poziomie, wiesz, 10 stopni, a chłodek to jest na poziomie 15. No już się dowiedziałem. Widzicie, no człowiek się cały czas uczy. Chłodek to jest 15 stopni, a chłód to jest 10 stopni. O dalsze stopnie nie będę. Nie, bo tutaj ten pan przyjechał i ten pan już ma swoją miejscówkę, bo on już ją dostał. Tam pan sobie przemienia, tam zmienia miejscówkę, tamten pan. Tak, a my teraz idziemy dosłownie w jedno jedyne miejsce o numerze 23, dowiedzieć się, czy ono jeszcze istnieje, bo jak wam powiem, na sam koniec miesiąca to tutaj ta pierwsza i druga linia brzegowa jest totalnie zajęta, a w głębi jest wszystko ok. No i gdybyśmy tego Starlinka nie jest. To jest to. Ja ci powiem tak, no jak sobie tak, nie jest źle, no, bo to jest tak, tu są drzewa, ale jak sobie tak staniemy, no dobra, no troszkę nam będzie może zrywało, ale sobie tak z kraju stanie. Nie, tak sobie twarzą wjedziemy. To jest nasz, to jest nasz plac, widzisz, dlaczego? Bo to jest tak, widzisz, patrz, proszę zobacz, raz, dwa, trzy, to są wszystko zajęte. Nie ma nikogo. No, może ktoś zrobił reservation.
W każdym bądź razie, no tu by było dla nas idealnie, nieważne, że to ta pierwsza linia brzegowa i tego by było perfekcyjnie, no ale sorry, winę tu. Numer 27 jest wolny. O, zapytamy się, słuchaj, numer 27 jest wolny. Ja zapytam się pani, czy możemy na numerze 27. Tak. Dobra, to ty się zapytasz, czy możemy na numerze 27. Praktycznie na tym kempingu jest wszystko. Można powiedzieć, że on jest taki 4-gwiazdkowy. No wiadomo, 5 gwiazdek to jest taki już na full wypasie, ale tu są takie 4 gwiazdeczki. Macie, że tak powiem, praleczkę dla dzieci, drink bar, restaurację, pizzę pan tu robi na miejscu. Także najważniejsze, że pizzę pan robi, pewno dziś wieczorem na kolację będzie pizza. Już wam mówię, 34 euro. 34 euro z prądem w pierwszej linii brzegowej. Z tego co zauważyłem, oni tutaj nie mają rozbicia na miejscówki, czyli to, że jesteśmy w pierwszym rzędzie na najlepszym miejscu, to nie znaczy, że płacimy więcej akurat w tym wypadku. Myśmy, jak pamiętacie, przed chwilą zrobili obchód i szukali sobie miejscówki, a mieliśmy potwierdzić miejsce numer 23, czy nam odpowiada, czy nie ma drzew. I żeśmy zobaczyli, że miejsce 27 jest idealne dla nas, takie perfekcyjne. No przyszliśmy do tej pani i ja wam powiem szczerze, pani zobaczyła, że ja mam kamerę i że vloguję i ona powiedziała coś takiego. To miejsce jest zarezerwowane, ale ja wam to dam, to miejsce dla was, a zmienię rezerwację na 23. Szczerze, jakbym nie miał tej kamery w rękach, nici by z tego były. Ale się posłużyłeś. Tak, ona zobaczyła, że my vlogujemy i nagrywamy i dała nam tą, szczerze, idealną miejscówkę, bo zaraz zobaczycie, jaka jest petarda na tej miejscówce. Oczywiście pokażę wam cały ten kemping. Dlaczego? Dlatego, że warto przyjechać na ten kemping, warto go odwiedzić, ale jest różnica cenowa. No my jesteśmy w tak zwanym niskim sezonie i płacimy za tą miejscówkę, jak mówiłem, 34 euro. No w wysokim sezonie jest duża różnica, bo 100%, dosłownie 100%. Wylądowaliśmy już na tym kempingu, a raczej na tej miejscówce. Ja pomału Węka przygotowuję tutaj, to znaczy może inaczej, ja pomału Ritę przygotowuję. W Benku żeśmy podłączyli prąd, a tutaj już z góry muszę powiedzieć i podziękować za informację od takiego jednego z naszych widzów, który przy prezentacji tego bębna, który tam już jest schowany, powiedział, że taki bęben najlepiej należy rozwijać, żeby ten kabel był cały rozwinięty. To, że mamy bęben, to super, ale za każdym razem, gdy się podłączymy do 220 V, żeby on był cały rozwinięty, żeby on się tam nie grzał na tym bębnie, jak używamy dużych jakichś tam mocy, a taką dużą mocą na przykład może być przede wszystkim klimatyzacja. Więc jak macie takie jakieś kuchenki grzewcze, farelki, tego typu, to bęben zawsze musi być rozwinięty. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, mamy numer 27, idealne miejsce, jest perfekcyjna pogoda i ja już wam chcę pokazać, dlaczego ten kemping jest taką petardą i ta miejscówka jest taką petardą. Dosłownie sobie idziemy 2 metry, bo jak wiecie, powiedziałem, mieszkamy w pierwszej linii brzegowej, a tu nie ma czegoś takiego. O, tu pan tutaj w bagażniku trzyma zgrzewkę wina, zgrzewkę piwa. Widzę, że jest przygotowany na wieczorną biesiadę. Pewno nas zaprosi. No i teraz tak, zobaczcie, wychodzimy na plażyczkę. Ta plaża jest perfekcyjna. To jest taka rajska plaża. Zobaczcie, jak wygląda ta plaża. I teraz ja powtórzę jeszcze raz głośno. O, tu pan okulary sprzedaje. Słuchajcie, 31 października. 31 października na Sardynii. O, tu sklep z sukienkami idzie. Muszę teraz uważać, czy tu nie ma żadnych golasów, bo wiecie, piasek jest idealny. Idealny, biały piaseczek. Na tej plaży gdzieś jest Adrianka. Gdzieś ona się nam schowała, ale zobaczymy, gdzie ona się schowała. Pójdziemy w tamtym kierunku, przejście i
zobaczyć, bo jest na co patrzeć. Tutaj słyszę hasło dziewczyny, więc oznacza to, że na pewno jakiś polski język. Tak, a propos tych takich polskich języków, ja wam powiem tak, myśmy dzisiaj tak z Adrianą rozmawiali i jest strasznie dużo Niemców. Gdzie przyjedziecie, jest Niemiec i jak wjeżdżacie, to możecie być pewni, że stoi tam Niemiec, ale bardzo mało się Polaków spotyka. No my teraz wiemy, że na wyspie przybywa chyba 3 Polaków albo 4, z którymi teraz piszemy, wymieniamy sobie tam wskazówki, informacje, gdzie jest jaka pogoda, gdzie jest jakaś miejscóweczka, ale szczerze, gdzie przyjeżdżamy, na każdą miejscówkę stoją Niemcy. Tam leży Adrianka. Tak jak wam już wspominałem, nie mogę za bardzo się do niej zbliżać, bo nie pozwala. Powiedziała, że jak podejdę za blisko z kamerą, to mi łeb urwie przy samej, już nieważne przy czym samym, ale pewno się domyślacie. Więc muszę zachować bezpieczną odległość, ale za to mogę wam pokazać tą wodę tutaj. To po prostu jest coś niesamowitego. I myśmy tą plażę, nie wiem dlaczego, ale zostawili sobie na sam koniec. I teraz na czym polega nasz ból? Bo mamy ból. Kupiliśmy bilet na prom na jutrzejszy wieczór i już wiemy, że tego żałujemy, bo byśmy to opóźnili i zostali sobie tutaj jeszcze jeden pełny dzień, bo dzień później też moglibyśmy wyjechać. Nie stanowiłoby dla nas to problemu. A dla tej plaży, no sami widzicie, warto zostać na Sardynii. Więc my następnym razem, jak przyjedziemy na Sardynię, na bank zaczniemy w ogóle eksplorowanie od tej plaży. No jakaś miazga. I żebyście jeszcze sobie tak, jedna rzecz ważna. Ten rejon też jest problematyczny na dzikusa, wandajfersko w wysokim sezonie, ale w tym takim niskim sezonie praktycznie bez problemu, gdzie staniecie, nikt wam nic nie powie. Dosłownie nikt wam nic nie powie. To jest taka zasada, że oni w wysokim sezonie zarabiają, potem zwijają wszystko i możecie sobie tu przyjeżdżać i palić ogniska, robić co chcecie. Ale ten kemping, na którym my jesteśmy, też że nie było on jest czynny jeszcze tydzień. Jest napisane do 5 listopada. Więc czy się przeciągnie, tego nie wiem. Gdzie jest? Tam leży. Muszę zachować 25 metrów odległości. Taki mam nakaz. Złamanie tego nakazu, sami wiecie, czym grozi. Ja wam obiecałem, że Adrianka będzie występować codziennie w innym stroju kąpielowym. Też mówiłem, weź te 20 strojów kąpielowych, żebyś mogła prezentować codziennie inny. Ona po prostu zapomniała. Ona zapomniała wszystkich 20 strojów kąpielowych i jest w topless. Więc no nie ma co pokazywać. I w związku z tym muszę gdzieś to zachować odległość. Ale też kazała, ja tak sprytnie mogę zrobić to, bo nakazała podejść z portfelem, żebym przyniósł jej portfel. To może od tej strony zobaczymy. Dobra, idziemy, zaryzykujemy. Boję się. Dobra, ja się boję, wyłączam kamerę, zaniosę jej ten portfel bez kamery, w ogóle ją schowam, żeby nie widziała. Jak to mówią, zadowolona żona, szczęśliwe życie. Dostałem misję kupić ten ręcznik, co tutaj gość zapitala z Sardynią. Dostałem, że tak powiem, mam nie przepłacić, mam budżet 20 euro, nie wiem czy to jest dużo czy nie. Zobaczymy ile to kosztuje. Sam jestem ciekaw. Zobaczymy. Quanto? Ok, quanto? 15 euro, va bene? 2,25. Quanto dimmi? No, grazie. Quanto dimmi? Quanto dimmi è qua? Quanto dimmi? Quanto dimmi? Quanto dimmi è qua? Quanto dimmi? Quanto dimmi? English? Sì, Belfil? Wi-Fi? Belfil, how much?
With I it, how don't much? know. Oh, how much with it? 10. Okay. 10? Oh, okay. 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 No, okay, 10. Okay. 10 euro. Okay. One moment. So to wait 20? And to wait 20. Grazie. Great. Okay, grazie. Ciao. No dobra, słuchajcie, jak żeście widzieli, targowanie było bardzo trudne, bo szczerze w ogóle nie rozumiałem, co on mówi. W ogóle nie rozumiałem, co on mówi. On coś tam mówił, ja mu powiedziałem, oho, Adrianka nie jest w ogóle zadowolona. No, chyba to nie jest to, co ona chciała, skończy się to źle, no ale trudno. Idziemy zanieść towar do Bęka. Puszczę drona, bo koniecznie muszę tutaj puścić drona. Nigdy bym sobie nie wybaczył, jakbym nie puścił tego drona. A potem zobaczymy, co dalej nas jeszcze czeka. My jesteśmy, jak widać tutaj na załączonym obrazku, w tej części Sardynii. Tutaj przypływa się promem lub przylatuje samolotem, czyli jest tu Olbia i poniżej już jest te spektakularne plaże, tak? My teraz, mapy miasta nie pokazuję, ale myśmy tutaj dostali mapę plaż, jakie są tu w okolicy. I powiem wam tak, wylądowaliśmy pierwszym razem, jak żeśmy wrócili w Porto Taverna. Rewelacyjna miejscówka i gorąco wam ją polecam. A teraz jesteśmy w tym miejscu, tutaj na tym. Więc tak naprawdę to wszystko chcemy sobie teraz przeeksplorować. Więc siadamy na Wespę i sobie pojedziemy tędy tutaj trasą, pooglądać sobie te wszystkie tutaj okolice. A jak się uda, to jeszcze sobie zjedziemy tutaj poniżej sobie zjedziemy, chociaż powiem szczerze, że myśmy rano stali na tym parkingu. Nie, przepraszam, co ja tutaj paplam. My teraz jesteśmy tu, a rano staliśmy tu za tym cypelkiem. Tak, to ten dzikus z rana to jest tutaj. Tu był poranny dzikus, tu jest to miasteczko takie spoko, nawet spoko, bardzo fajne. Teraz jesteśmy tu. Teraz bierzemy Ritę i lecimy tutaj to wszystko sprawdzać, te plaże, punktować, zobaczyć jak to wygląda i może aż dojedziemy do Porto Taverna. Zobaczymy, czy dalej, ile nam to zajmie. Słuchajcie, dojechaliśmy na plażę Luimpostu. No i ta plaża Luimpostu, jak widzicie, jest przecudna. Naprawdę jest przecudna i warta tutaj przyjechania. No ja wam powiem tak, jest zakaz wjazdu dla kamperów, totalny zakaz wjazdu dla kamperów, więc rower elektryczny, samochód z wypożyczalni, uwaga, skuter z wypożyczalni. No myśmy też sobie teraz skapnęli, przecież można skutery z wypożyczalni wziąć. No, ale żeby nie było, to ten zakaz nie jest respektowany. Zobaczcie tu. Zobaczcie, jak ona wygląda. No jest cudna. No jest przecudna ta plaża. No ja już wiem, że my następnym razem na Sardynii zaczniemy od tego miejsca. Tak wygląda. Tak wyglądają rajskie plaże. No jest petarda. Plaża jest tak obłędna, że idziemy kawałek na nią. Bo po prostu no muszę na niej postawić stopę, no nie będę taki i trzeba. My dzisiaj objeździmy tu właśnie całą tą okolicę, te wszystkie te plażyczki. No i ja już wiem, że następnym razem
no wylądujemy tutaj na dużo dłużej w tym miejscu. Po prostu te plaże są jedne z piękniejszych, które żeśmy widzieli na Sardynii. To po prostu zobaczcie, jak oni są daleko i ten dzieciak ma po kolanka. Tu wszędzie jest woda po kostki. To wszystko to woda po kostki jest. To jest po prostu obłędne. Jak to w ogóle wygląda nieziemsko? To wygląda nieziemsko. Zamiast Adrianka w Krzeczorach, pewno jej nie widać z takiej odległości. Ale no nic, dobra, słuchajcie, ta plaża, żeby było jeszcze ciekawie, ona leci tu tego dookoła takim wielkim księżycem i tam na wprost się kończy. Ja już żałuję, że nie mam drona. To jest właśnie moment, w którym żałuję, że nie wziąłem drona. No ale no nieraz jest tak, jak jest, no trudno. Dobra, lecimy teraz, o ciekawe, na jej koniec. Pojedziemy na drugi koniec, dlatego że tam jest kolejna plaża za tym górą. Zresztą zaraz wam pokażę. No i taka jeszcze ciekawostka, taka zarębista ciekawostka, bo jak już wielokrotnie wspominam, jesteśmy na terenie, na którym jest totalny zakaz wstępu dla kamperów. Jak widzicie, są znaki, ale też, jak się zaraz zorientujecie, nie obowiązują one w październiku. Przyznaję szczerze, że nie wiem, czy nie obowiązują we wrześniu, ale w październiku nie obowiązują. Widzicie? Widzicie te 3 sztuki, które sobie tu stoją po legalu i siedzą sobie nad wodą? Można. I właśnie na Sardynii jest właśnie takie niepisane prawo, że niektóre rzeczy obowiązują tylko w sezonie, a poza sezonem nie obowiązują. Plaża, na której jesteśmy, to jest Luimpostu, czyli to jest ta. I teraz jedziemy na jej koniec, żeby zobaczyć Cala Brandicci. Więc od razu wyznaczymy sobie miejscóweczkę na Cala Brandicci, a potem jeszcze nam tutaj to zostanie. Mam nadzieję, że się wyrobimy, bo dzisiaj zachód słońca jest szybki. Przyjechaliśmy na plażę Brandicci. Ogólnie tu są 3 plaże na tym parkingu i powiem wam, tutaj już totalnie się nie można dostać na ten parking, dlatego że są barierki ograniczające wjazd. No i przez te barierki już wiadomo, no nic nie przejedzie. No ale idziemy ponoć na jedną z bardziej topowych plaż na Sardynii, więc zaraz się okaże. Ale już jest przepiękny widok od tej strony, od strony słońca. Plaża jest taka pół na pół. Co to znaczy? Tak, z tej strony pół glonów, a z tamtej strony, a tamta druga połowa czysty biały piaseczek. Czysty biały piaseczek, więc jest sztos. No jest. Nie ma co powiedzieć, to są właśnie takie plaże. O, ładny aperolek. Bardzo ładny, można sobie tutaj bar plażowy. Ja pamiętam, myśmy z Adrianką nie tak dawno ustanowili sobie ranking plaż, ale trochę nam nie wychodzi, bo jesteśmy tak zafascynowani i to musielibyśmy sobie tak usiąść i teraz potem tak powiedzieć, która plaża na ile miała gwiazdek, bo ta, na którą żeśmy dzisiaj... Chcielibyśmy wszystkie spisać i później sobie Chyba tak, no. Są takie plaże, które są fajne, ale są takie plaże jak te 2 dzisiejsze poprzednie, które zapierają dech w piersi. No i tutaj też jest ta Brindisi, która jest przepiękna, tylko na teraz tutaj już ma ten wyrzucony glon. Więc słuchajcie, jak wy byście tu przyjechali w lipcu, to tej trawy morskiej nie ma. To jest wszystko wyzbierane i ta plaża jest po prostu petarda. No więc my teraz sobie dojdziemy do tego czystego piaseczku, żeby sobie porobić takiego fotostopa i przepiękne zdjęcia, takie no życiowe zdjęciowo, żeby to było. Tak, no i teraz
tak jak żeśmy odkryli sekret tego długowieczności, Jest on to polega, plaża. tak, To nie jest jedzenie, to nie jest wino, to jest plaża. tak, dokładnie tak jak Adrianka słońce. powiedziała. To nie jest jedzenie, to nie jest wino, to jest plaża. Tu po prostu przychodzą i siedzą cały dzień na tej plaży i siedzą. Chociaż ja myślę, że wino w tym momencie też ma wpływ. To są Takie dodatki, ale chodzi o wino na plaży, prawda? Chodzi o wino na plaży, a nie gdzieś. Tak, ale tam jeszcze te kontakty międzyludzkie, Jakie kontakty? Chodziło Ci o parowanie się? Nie, to chodzi o to, że dlaczego oni tak długo żyją, dlatego Że się często kontaktują? Chodzi Ci o to, że... chodzi Ci się, że się kontaktują z obcokrajowcami, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje. Na pontonach? Nie, no nie ma nikogo na pontonach. Dosłownie nie ma. O, i mamy ten fragment, do którego żeśmy doszli i tutaj sobie przywlogujemy, no bo ten fragment jest po prostu torpeda i miaska. Ale czad. Nie, ja powiem Ci szczerze, ja bardzo żałuję, że ja w chwili obecnej jestem bez drona. Mało tego, ja żałuję, że myśmy nie pojechali, przyjeżdżając tutaj tym razem na Sardynię, wybraliśmy kierunek góra, pojechaliśmy góra, ale gdybyśmy wybrali kierunek Cala, Zatoka Rosej, no to byśmy byli na tych plażach. No i ja już teraz wiem, że faktycznie, w ogóle to jest taki rejon, na którym można przyjechać na tydzień i siedzieć pomiędzy tymi plażami codziennie, jeżdżąc sobie na skuterku wypożyczonym z wypożyczalni, bo niekoniecznie trzeba targać ze sobą. Chodź, zrobimy sobie tutaj ten. Ok, słuchajcie, my z tą plażą już się żegnamy. Fajne ujęcia mieliśmy, no ale muszę też Wam powiedzieć, że zachód słońca już jest teraz taki coraz szybszy. Musicie też wiedzieć, że dzień na Sardynii o tej porze roku już jest mega krótki. A przypomnij w Polsce? No to wiadomo, że w Polsce w tym momencie może być ciemno, bo ja Wam powiem tak szczerze, jest godzina 16. Jest godzina 16, więc tutaj za godzinę spadnie słońce i już za godzinę będzie tak się robiło mroczne. Ale wiesz co, nie wiem czy zauważyłeś, No. ale tu jak spada słońce, to w momencie jest ciemno. Tak, to też fakt. No, Że tu nie ma faktycznie. czegoś takiego, że jest okres przejściowy. Tylko po 20 prostu- minut, tylko od razu No. spada. Jakby ktoś wyłączył światło. Jakby ktoś wyłączył światło w kontakcie, tak? Pstryk? Dokładnie. Jest Spada, ciemno. jest ciemno. I także jeszcze zobaczymy, co dziś zdążymy zobaczyć, ale naprawdę na sam koniec zostawiliśmy sobie same takie obłędne plaże, więc ten ostatni dzień jest naprawdę taki w plażach tych takich z najwyższego poziomu. Przyjechaliśmy tutaj na taki punkcik widokowy, zresztą Wam pokażę od tej strony, jak to widać, może żeby nie upał. Tam jest stateczek piękny, to jest ta góra, którą bardzo dobrze znamy. Tu jest Adrianka, która robi zdjęcie. No, tam jest Rita. U nas już jest taka złota godzina, czyli zachodu słońca. No i chcemy jeszcze zdążyć pojechać na tą plażę, którą tutaj widzicie na dole. No, zobaczcie, którą tam widzicie. Tam na nią chcemy pojechać. Tu są piękne wiliki z basenikiem, elegancko. Także naprawdę ten rejon to jest miazga torpeda. O, tu jeszcze się plażyczka schowała. I robimy tutaj sobie fotostopa i lecimy na tamtą plażę. Dojechaliśmy na tą miejscóweczkę, zresztą widzieliście sami przepiękne widoki podczas jazdy, trasa taka fajna, wyboista. Na miejscu okazało się, że jest tutaj super spot. Ja już mogę go zarekomendować, że ten spot na nocleg jest idealny. Miejsce perfekcyjne i teraz słuchajcie, mega fajne trasy do spacerowania i trekkingowania, lekki trekking,
A my teraz idziemy już tutaj na tą plażę, na ostatnią plażę, na którą żeśmy przyjechali. I zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Ale czad. No nie, no jest perfekcyjnie. To już taki o zachodzie słońca, taki klimacik. No oczywiście Adrianka tutaj idzie i instagramuje. Robi mój dzień na Instagrama, żeby wszyscy widzieli, którędy żeśmy szli. I zaraz zobaczycie, jaki tu jest ogień. No po prostu mistrzostwo świata. Słuchajcie, minutka od dwa, na którym tam żeście przyjechali na ten spot. Zobaczcie, tak wygląda ta plażyczka. Ona tym razem ma żółty piaseczek. W tą stronę już jest zachód słońca, ale my się przespacerujemy jeszcze w tamtą stronę. Troszkę tego zachodzącego słońca teraz złapiemy, ale ja wam pokażę ten widoczek. Zobaczcie ten widoczek. On w dzień ta plaża musi być po prostu miazga. Ta plaża tutaj, w tym miejscu, z takim oto widokiem, no po prostu mistrzostwo świata. Jest miejscówka. My już po pozwiedzaniu, niestety udało nam się tylko 3 plaże z tych 7 dzisiaj. Okazało się, że jednak cały dzień by był potrzebny, żeby tą okolicę skuterkiem zwiedzić. Więc wiemy już jedno. Na bank tu wrócimy. Nie wiem, czy w przyszłym sezonie, to się okaże, bo mamy plany co do przyszłego sezonu już duże plany, olbrzymie. Plany zmieniają. Ale tak jak Adrianka mówi, no plany się u nas zmieniają. Zobaczymy, może będzie coś ciekawego, może się znajdzie jakaś ekipa 3, 4, 5 vanów, z którymi się nagle wrębiemy na Sardynię i będzie wesoło. Jak widzicie, już jest zachód słońca, więc my jedziemy na camping i powiem tak, zobaczymy, czy jeszcze coś dzisiaj będziemy kręcić, bo będzie ciemno, ale jak gdyby się coś wydarzyło, damy wam znać. Słuchajcie, idziemy ze śmieciami, wyrzucić śmieci, ale już wam coś powiem. Na Sardynii jest olbrzymia segregacja śmieci, więc jak chcecie wyrzucać śmieci na Sardynii, od razu je segregujcie, bo nieraz, tak jak już mówiłem wam wcześniej, stoi szeryf, który patrzy. Zresztą zaraz zobaczymy, jak tutaj jest na kempingu, bo niosę parę takich fantów, żeby się przekonać, ale tak naprawdę idziemy po pizzę, zamówić pizzę. Dzisiaj szeryfa nie ma, przynajmniej ja go nie widzę, ale tak, śmieci są czynne od 7 do 12, potem jest przerwa 4-godzinna i śmieci są do 19. Więc teraz będziemy sobie patrzeć, jak to jest. Tutaj jest jedzonko wyrzucone, tam jest karton, glas, plastika, dobra, więc tutaj jest karton, tu jest karton, tutaj są szyby, a tutaj jest plastik, to jest plastik. Nie wiem, gdzie ten metal, przyznaję szczerze, że nie wiem, gdzie ten metal dać. To jest plastik, ale nie wiem, gdzie ten metal dać. Metal, tu jest metal. Ok. No i teraz mam taki śmietnik, jeszcze ten. No i teraz trzeba samemu poselekcjonować sobie. No niestety, że przyznaję szczerze, że my tak selekcji nie uprawiamy. I dlatego teraz tutaj trzeba sobie tak trochę przyselekcjonować, ale a teraz czas na pizzę. I zaraz zobaczymy, jakie tutaj mamy pizze. Dzisiaj mamy Italian sandwich, hamburger, sandwich, salata, pizza of day, 12. Przyznaję szczerze, że nie mam bladego pojęcia, ale weźmiemy lasagna bolognese, bo ja to uwielbiam, i pizza of day. 12 euro pizza dnia. Mamy numerek 1 i sobie poczekamy. Nie wiem, czy ta kamera nagrywa o tej porze, bo
Ona nie lubi ciemności, ale widzę, a u kolegów się włączył alarm. Ich nie ma, pewno są na plaży. A tu taki psikus będzie się teraz darł, ale ja wam coś powiem. Ja idę Adriance pokazać. I zobaczysz pizzę, zapal brzuszne. A jedną tu kupiłeś? Zapal brzuszne, bo ja nie wiedziałem jak wygląda brzuszne. Brzuszne. No Zapal brzuszne, daj ją tutaj. I musisz mi powiedzieć, co o niej sądzisz. Jakie jest twoje zdanie? Słyszę, że ty już przełykasz ślinę, więc... A co wziąłeś? Co to jest? Pizza dnia. I pomidorki, oliwki, suszone pomidorki, papryka i pikante salami. Super ma się spisał. Ja jestem w szoku. Sprawa wygląda tak, Ja wszystko zjadłam. że pizza była tak pyszna, tak wyjątkowo pyszna, że my idziemy po jeszcze jedną. Autentycznie za chwilę idziemy po jeszcze jedną, bo po prostu... Pizza we Włoszech. Tak, bo to też jest ostatnia pizza. A no nie wiadomo, no przecież jutro z Promo zjeżdżamy, nie wiemy gdzie pojedziemy. Florencja, Wenecja, Siena. No jutrze sprawnie. No, zobaczymy.